Tutaj gratki moje porozkładane. Polecam Wam serdecznie, fajna zabawa. Powiem Wam tak, punkt złapałem, poleciałem w górę, ale... Nie, to konto chłopie. To jest endorfina, podróżnicza strona. Być na to przez Gmaila, to prywatna odsłona. Wjeżdżam z tematem dziś do ciebie prosto. Po co komplikować życie, może być za ostro. Tworzę kontent prosto z serca. Weź poprawkę na samouka, co nie celuję w merca. Mam plan, to się musi udać. Postawiłem na jedną kartę, otwieram życia drzwi i lecę z fartem. Nie zatrzymasz mnie, dołóż do mnie. Tworzymy historię, nie możemy cisnąć brać skromnie. Tylko tu i teraz, tylko tu i teraz. Zaczynamy nowy rozdział, startujemy od zera. Mam głowy pełne planów, marzeń, chęci, łapmy za stery. Niech ten świata globus się dla nas kręci. Podróżnicza endorfina na obrotach. 200 na buciku i nie ma co tam. Czas pracuje dla mnie, jesteśmy ziomkami. Gram w otwarte karty, niech żałuje ten, kto nie jest z nami. Z góry na początku chciałem Was przeprosić za ten zachrypnięty voiceover, dlatego że jak nagrywałem dźwięk do tego odcinka, miałem lekkie problemy z gardłem, ale mam nadzieję, że jest to na tyle nieinwazyjne, że nie będzie Wam przeszkadzać. Przyszedł czas opowiedzieć Wam kilka słów o miejscowości Mandre. Co prawda robię to dopiero w odcinku numer 4 z Chorwacji, ale jak to się mówi, lepiej późno jak wcale. Jest to mała rybacka wioska, choć całkiem nieźle rozwinięta. Znajduje się na wyspie Pag i jest przeciwieństwem leżącej obok miejscowości Novalija. W tym miejscu nie doświadczysz dzikich tłumów na plaży czy na deptaku. Ceny w restauracjach są także niższe niż w sąsiednich turboturystycznych miejscowościach. Nie ma dyskotek, klubów czy drących się turystów. Jeśli szukasz spokoju, to właśnie tu w tym miejscu go znajdziesz. A już nie wspomnę nawet o plaży Zyrce, bo tam to jest historia na oddzielny odcinek. Plaża ta nazywana jest chorwacką Ibizą i co tam się dzieje w dzień, a tym bardziej w nocy, zobaczycie w kolejnych moich materiałach, więc zapraszam Was do oglądania całej serii z Chorwacji. Mandre to nie tylko mała wioska rybacka z kameralnym portem, pięknymi zatokami i cudownymi plażami, ale także to miejsce może nam zaoferować dużo więcej alternatyw. Jednym z takich moich odkryć na tym wyjeździe była lokalna wytwórnia sera, która doceniana na całym świecie zbiera nagrody w licznych konkursach. Sery, które tworzy ta rodzinna wytwórnia, są na tyle unikalne, że nie można ich produkować nigdzie indziej na świecie, ponieważ smak tych serów jest ściśle związany ze środowiskiem, w jakim powstaje. Do tego dochodzi jeszcze sposób i receptura, która jest silnie strzeżona przez właściciela tej firmy. Pierwszy raz byłem w takiej wytwórni sera. Mogłem zobaczyć, jak powstaje ten produkt, można powiedzieć takie dobro narodowe, dlatego że ten ser jest produkowany tylko na wyspie Pag. Polecam Wam także wykupić tutaj tą wycieczkę z przewodnikiem, ponieważ oprowadzi Was on po całej wytwórni, opowie kilka ciekawych historii i odpowie na wszystkie zadane przez Was pytania. Polecam Wam serdecznie, fajna zabawa, fajna, nowa wiedza i zawsze jakaś inna alternatywa niż plażowanie. Cześć Wam wszystkim, tym razem wylądowałem na parkingu tutaj pod sklepem Lorenzo, bodajże się nazywa. Tu jest taka stacja benzynowa, musiałem zatankować, ale tu jest tak dobre miejsce, powiem Wam, widokowe, że postanowiłem tutaj stąd też timelapsa nagrać i mam nadzieję, że wszystko fajnie wyjdzie. Tak na szybko ustawiałem aparat, więc jest, jeśli kogoś to interesuje, to ISO jest automatyczne, więc zobaczymy na próbę, jak to wyjdzie z tym automatycznym ISO. Wczoraj już próbowałem tutaj od nas sportu, wyszło całkiem nieźle, trochę tam mi się ludzie kręcili przed obiektywem, ale tutaj mam święty spokój. Ustawiłem tak w miarę, żeby samochodów nie było widać. Słońce dosyć mocno jest w kadrze wysoko, więc nie powinienem łapać samochodów, a tu mam tak piękny, widzicie za mną, zachód słońca. Ustawiłem na godzinę, więc mam godzinę czekania. Jestem tutaj
z córką. Córka mi towarzyszy, będziemy w karty pykać i czekać, aż timelapse dobiegnie końca. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Tutaj gratki moje porozkładane, bo na szybko chciałem ustawić ten statyw i złapać te ujęcie. A dodatkowo jeszcze zamierzam tutaj przelecieć się dronem i być może jakieś fajne ujęcia tego pięknego zachodu słońca uda mi się zrobić. Zaraz zobaczymy. Startuję za chwilę dronem, zobaczymy, co uda się złapać. Wiatr się zmaga, więc nie wiem czy jakieś fajne ujęcia wyjdą, ale zobaczymy. No jeszcze musi złapać, wiecie, jeszcze musi złapać ten punkt, taki ten home point, że w razie jakiejś awarii, żeby wrócił do domu. On ma tą funkcję return to home. W razie jak się sygnał urwie, albo jak coś się wydarzy takiego niespodziewanego, że stracę z nim, wiecie, kontakt z dronem, to zawsze jest ta opcja, że on wróci w miejsce, w którym wylądował. Ale żeby to nastąpiło, najpierw musi on złapać sygnał i określić sobie, skąd startuje. To jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętajcie o tym. Myślę, że każdy, kto ma drona, to powinien to robić, powinien to wiedzieć, bo już w wielu sytuacjach uratowało mi to tutaj ten sprzęt i materiał, który nagrałem. No i zaraz złapię punkt, startujemy i za chwilę pokażę Wam, co udało się nagrać. Powiem Wam tak, punkt złapałem, poleciałem w górę, ale zauważyłem, że dosyć ciemne te ujęcia są. Założyłem na filtr tutaj na drona 64 i wydaje mi się, że jest on za ciemny i on jest dobry do filmowania w ciągu dnia. Natomiast teraz może stosuję ciut mniejszy filtr albo w ogóle bez filtra, bo wydaje mi się, że lepiej to powinno wyglądać. O, a tak wygląda mój zestaw filtrów, które sobie kupiłem do drona. Dlatego że wcześniej Wam mówiłem, że jak latałem w dzień, to trochę mi prześwietlał mi obraz i białe punkty były po prostu tak przepalone, tak jaskrawe, że dla mnie, że tak powiem, po jakimś czasie tutaj filmowania tym dronem wydawało mi się no nie do zaakceptowania i trochę wstyd było pokazywać to na moich ujęciach i może nie jestem jakimś tam super specjalistą, ale jakieś takie, wiecie, podstawowe kanony tutaj filmowania muszę zachować i chcę zachować, bo nie chcę się podpisywać pod takim dziadostwem. No nic, założyłem teraz, zdjąłem w ogóle teraz filtr, jest fabryczna tutaj nakładka taka jak była przy kupnie drona. Zobaczymy bez tej nakładki, czy nie będzie lepiej. Jeżeli będzie lepiej, no to super, a jeżeli nie, no to założę jakiś mniejszy filtr. Wzbijając się nad sklepowym parkingiem, chciałem Wam oprócz zachodu słońca pokazać, jak wielkie połacie terenu okalają miejscowość Mandrę. Jednakże bohaterem ujęć dzisiejszego wieczora miał być przepiękny zachód słońca nad chorwacką wyspą Mandrę, ale nie tylko chciałem złapać tutaj te ujęcia z lotu ptaka, ale także chciałem zrobić krótkiego timelapsa kamerą. A czy wyszło fajnie, sami ocencie. Na końcu odcinka chciałem właśnie Wam pokazać to, co udało mi się nagrać. Powiem Wam tak, parę fajnych ujęć udało mi się zrobić, też fajnie bez filtra. Widać, już było za ciemno, za szybko się ciemno robiło i ten filtr tylko, że tak powiem, te światło tłumił. A zachód jest taki, jak Wam za chwilę pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda bajecznie. A tu aparat dalej pracuje i robi timelapsa dla Was. Przepięknie, przepięknie. Jestem zadowolony, że dzisiaj udało mi się to złapać. Mam nadzieję, że żadne tutaj stwory mi tu nie wyjdą, bo już widzę, że zaczynają się kręcić ludziska. Więc zobaczymy. No i powiem Wam, że chwila, moment, 5 minut i słońce zaszło, ale teraz właśnie zaczyna się ten taniec
kolorów od pomarańczowego i żółtego po różowy i różne odcienie właśnie takich tęczowych kolorów. Trzymałem się gdzieś tak z 5 minut przed wjazdem do tego miasteczka. No, chciałem zobaczyć okolice, jak wygląda. O, i dzisiaj to jest jeden z 3 przystanków, które chcę zrobić. Chcę jeszcze 2-3 punkty dzisiaj obejrzeć. No, zwiedzanie będzie takie dosyć szybkie, bo jest 37,5 stopnia, więc ciężko przy takiej temperaturze się oddycha, co dopiero chodzi i zwiedza. Nowigrad jest to małe rybackie miasteczko, które leży w okręgu zdarskim u podnóża dawnej twierdzy Fortica. Jak się dowiedziałem, wieś swego czasu została nazwana na cześć owej rzymskiej wieży, jednakże w XIII wieku za panowania chorwackich książąt Kurjakowici nazwę zmieniono na Castrum Novum, czyli Nowy Grad. Jak sprawdziłem, baza noclegowa funkcjonuje tu całkiem sprawnie, więc nic tylko rezerwować, przyjeżdżać i możemy śmiało korzystać z 2 plaż żwirowych i licznych ukrytych zatoczek. Camping nad samą wodą, własną plażę mają, własne dojście do morza, fajnie. Tam w oddali jakieś dziadki sobie wypłyną. Moim zdaniem jest to zarówno idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, jak i ludzi szukających adrenaliny, ponieważ możemy iść na kajaki safari po rzece Zmania, skoczyć na bungee z mostu w Maslenicy, czy też pójść po prostu na hike w góry. Jako ciekawostkę Wam powiem, że zarówno miasto, jak i twierdza Nowigrad z racji swojego położenia przez prawie 150 lat była nie do pokonania. Dopiero w 1646 roku Turcy ją zdobyli, ale też nie nacieszyli się nią długo, ponieważ tylko rok czasu. Po roku okupacji tej wieży, tej twierdzy przez armię turecką została ona podobnie odbita przez Chorwatów i tak została w ich rękach do dnia dzisiejszego. Jeszcze te cykady wszędzie, to jest kosmos. Podsumowując, jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwe lokalne życie Chorwatów oraz macie ochotę wpaść na dobrą kawę i popatrzeć, jak leniwie mieszkańcom leci czas w tym mieście, to zapraszam Was serdecznie. Jak dla mnie jest to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę lub po prostu postój w drodze między większymi atrakcjami, jakie ma do zaoferowania dla nas Chorwacja. To by było na tyle z miasta Nowigrad. Ląduję dronem i udaję się do kolejnej destynacji, jaką sobie na dzień dzisiejszy zaplanowałem. Mijam klimatyczne kościoły ulokowane gdzieś pomiędzy domami mieszkańców, lasy, które mimo dużego upału nie tracą swojej naturalnej zieleni, czy też przydrożną pomoc drogową, która jak co dzień czeka na to, żeby komuś pomóc. Drogę do kolejnego miasteczka urozmaica mi krajobraz górski, który przypomina mi, jak ciekawa i różnorodna jest ta część Bałkanów. Nieco dalej położoną na zachód od Zadaru miejscowością jest równie urokliwy Obrowac. Od Zadaru dzieli go jedynie 45 km drogi autem. Jest położony w kanionie rzeki Zrmani, a oprócz pięknej natury możemy podziwiać w okolicy zamek książąt krwawskich z XIII wieku oraz ruiny kilku kościołów i klasztoru templariuszy. Obrowac jako miejsce jest też fajnym punktem wypadowym do Parku Narodowego Jezior Plitwickich, ponieważ dosłownie w ciągu godziny jesteście w stanie tam dotrzeć i podziwiać jeden z najpiękniejszych parków w Chorwacji. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, turyści znajdą tu też sposób, żeby spędzić aktywnie czas całymi rodzinami. I czy to będzie kajak safari czy waterpolo, nieważne. Liczy się sam fakt spędzenia wspólnie czasu z najbliższymi. Miasto, tak jak widzicie, o tej godzinie wygląda nieco opustoszale i strasznie pustymi ulicami. Ale myślę, że i tak warto było tu przyjechać, choćby na chwilę i zobaczyć kolejny chorwacki gród zatopiony wśród gór i rzek płynących do morza. Jako ciekawostkę Wam powiem, że rzeka Zrmanje, czyli ta, którą widzicie na dole, ma swoje źródła w górach Velebitu. Źródła te to tak zwane wywierzyska, czyli miejsca, w którym wody podziemne z dużą siłą wypływają na powierzchnię. Jedną z najciekawszych atrakcji w okolicy jest kanion rzeki Zrmanje, który do cholery nie wiem jakim cudem przeoczyłem i nie dotarłem do niego. Pomijając oczywisty atut tego miejsca,
jakim są przepiękne krajobrazy, to nie należy też zapominać, że miejsce to było scenerią podczas kręcenia serii filmów o Winnetou. Dla tych, co mogą nie kojarzyć tej produkcji filmowej, przypomnę, że był to film niemiecko-jugosłowiański z lat 60. opowiadający o życiu Indian. Kanion ten i okoliczne stepy imitowały Dziki Zachód rodem z Ameryki. Notabene był to dobry film, polecam każdemu miłośnikowi dobrego kina. Tak bardzo byłem skupiony na tym, żeby odnaleźć tutaj w okolicy takie mini wodospady na rzece, że zawaliłem sprawę i z kanionem, i z tymi wodospadami. Chciałem dojechać tutaj do pobliskich wodospadów, ale słuchajcie, droga jest taka kamienista. Nie do końca jestem niepewny, a to jest kilka kilometrów jeszcze tam w głąb. Jakby coś się stało, wiecie, to jest kołem, no to albo w ogóle z samochodem, to ja nie wiem, kto mnie tu znajdzie, bo tu jest takie pustkowie, żywej duszy tu nie ma. Czekam na sygnał z drona, żeby się aktywował ten punkt startowy. Niby 31 satelit widzi tutaj dron, ale nie ustala tego punktu początkowego. Może tylko jak nie ustali, to zaryzykuję i podniosę się do góry i zobaczę tutaj dookoła, jak to widać. A być może uda mi się tam do tych zobaczyć przynajmniej z daleka te wodospady. Zatoka, do której dojeżdżam, połączona jest z Adriatykiem poprzez cieśninę Nowsko-Zdrillo. Ludzi przygotowujących się do skoku na bungee. Nad cieśniną rozpościerają się dwa mosty, przy czym ten starszy, bardziej sławny i bardziej rozpoznawalny jest zarazem najwyższym punktem w Chorwacji, z którego można skakać na bungee. Dzięki temu, że woda morska miesza się z wodą z pobliskich gór, akwen jest trochę mniej zasolony. Na sam koniec odcinka chciałem Wam pokazać zachód słońca, który udało mi się nagrać w trybie filmu poklatkowego. Czy warto było ponad godzinę siedzieć na parkingu i poświęcać się tym kilkunastu sekundom? Nie wiem. Sami ocencie, jak Wam się podobało. Pozdrawiam Was serdecznie z tego miejsca i zapraszam na kolejny odcinek z Chorwacji.